Kiedy w ogóle myślę o budowaniu takiej farmy, to dla mnie to jest bardzo podobne do tego, jak kiedy rzeźbiarz zaczyna pracować, prawda, nad jakąś rzeźbą, nie? I generalnie, kiedy na początku stajesz przed takim wielkim blokiem drewna, no to nie chwytasz za najmniejsze dłutko i nie pracujesz nad detalem, nie? Na początku bierzesz po prostu jakiś, kurde, siekierę, topór albo piłę spalinową i zaczynasz budować pewną formę, tak? Czyli my w tym momencie jesteśmy na takim etapie budowania takiej generalnej konstrukcji, całości, tak, żeby to po prostu pracowało jak taka sprawna, żywa maszyna. A dopiero później będziemy się skupiali nad tymi detalami, więc na razie uczymy się, na razie po to mamy tyle tych upraw, żeby móc się jakby nauczyć się uprawy na dużo większą skalę niż jesteśmy w stanie póki co. Potykamy się, popełniamy błędy, ale dużo więcej się po prostu dzięki temu uczymy. Ja sobie to wyobrażam tak, jakbym grał w taką dużą grę strategiczną, nie? I szukam tych wszystkich połączeń, tak żeby to funkcjonowało jak najwydajniej. Wydaje mi się, że taką najmocniejszym aspektem w ogóle tej farmy jest swego rodzaju jakby sposób, w jaki ona jest przemyślana. Na przykład, zobacz, tak jak mówiliśmy już o tym tunelu i on otacza nam te grządki, to dookoła tego tunelu jeszcze będą krzewy. Dzięki temu jakby otoczymy po prostu te kury, tworząc im dużo lepszy habitat dla nich. Te krzewy również będą nam broniły upraw przed wiatrem, dzięki temu mniej gleba będzie wysuszana. Całość właśnie starałem się zaprojektować tak, żeby jak najłatwiej było po prostu z tymi grządkami pracować, żeby logistyka była jak najbardziej uproszczona. I dlatego takie miejsca kluczowe, jak właśnie ta szklarnia czy kurnik razem z produkcją kompostu znajdują się na środku. Kury generalnie w permakulturze muszą spełniać, nie muszą, ale fajnie, żeby spełniały kilka funkcji, prawda? Czyli oprócz tego, że jakby produkcja jajek jest jakby trochę takim efektem ubocznym, ponieważ jakby taką podstawową funkcją ich to jest produkowanie żyzności, nie? Produkują kompost i tutaj na przykład w tym miejscu, gdzie one teraz mają wybieg, wyrzuciliśmy bardzo grubą warstwę zrębek, nie? Ja to mieszam, po prostu raz na jakiś czas przerzucam tą warstwę zrębek. One, zrębki przez to, że mają sobie dużo więcej węgla niż azotu, prawda, asymilują te kurze odchody, które mają dużo więcej azotu niż węgla, to się łączy, prawda, i zastępuje proces rozkładu materii. I właśnie w tym miejscu produkujemy żyzność na naszej farmie. I w tym procesie pomagają nam kury. Bo kiedy na przykład fajnie jest kury zaimplementować do tego procesu, ponieważ jeżeli na przykład wyrzucamy im jakieś chwasty, które powiedzmy mają jakieś nasiona, no to kury zajmą się tym, tak? Na pewno pewnie część nasion przeżyje, nie? Ale przynajmniej redukujemy ten problem, prawda, dzięki nim. Także jakby to jest jakby takie ich główne zadanie u nas na farmie. No i jednocześnie jakby mają do tego przeznaczone to miejsce, a chciałem, żeby jeszcze miały dodatkowych parę funkcji, a mianowicie dzięki temu tunelowi bronią naszych grządek przed inwazją ślimaków. Od samego początku jakby przekalkulowałem to na około 50 kur, prawda? Bo cały kurnik, który sobie zaprojektowałem, jest właśnie zbudowany tak, aby komfortowo mógł taką ilość kur pomieścić. Akurat tam masz kilka takich kalkulatorów, które warto wziąć pod uwagę przy procesie projektowania kurnika. Jednym z nich jest na przykład ilość gniazd, w których one mogą nosić jajka, tak? Więc mam tam 6 gniazd, także komfortowo może tam znosić jajka, no 40 parę kur. Ja tutaj też nie cisnę aż tak bardzo z tą produktywnością, nie? W sensie one ile mi dają, tyle mi dają, więc staram się to jakby w jak najbardziej naturalny sposób im zapewnić, no nie wiem, wszystko co mogę. Raz na jakiś czas, zwłaszcza po deszczach, muszę po prostu trochę tą ziemię przerzucić. To jest narzędzie, które służy bardziej do pracy z grządkami, nie? Żeby tą ziemię rozluźnić, ale również można je wykorzystać tutaj. Jest teraz całkiem spory problem ze zrębkami, ponieważ ta permakultura staje się coraz bardziej popularna i ludzie biorą tych zrębek, nie? I tak jak kiedyś mi przywozili chłopaki, po prostu miałem niemalże nieograniczony dostęp i to ja musiałem odwoływać, prawda, ludzi, którzy chcieli mi przywieźć zrębki. Tak teraz to ja się muszę cały czas prosić, dzwonić. Jakiś czas temu chłopaki do mnie zadzwonili, nie odebrałem tego telefonu, po 20 minutach oddzwoniłem i już zrębek nie było. Mówię, kurde. A tą przestrzeń, w ogóle tu jest taka mniej więcej z 30 cm, taka warstwa po prostu wysypana zrębek, która właśnie wiąże azot z tej kupy kury i
to wszystko powinienem już gdzieś tam wymienić, nie? I to dać świeże zrębki. Jak tylko będę miał zrębki, no to wywieziemy, będziemy chcieli to kompostować, albo na jesieni damy to po prostu od razu na grządki. Ale teraz dużo częściej muszę to wszystko przerzucać, prawda? Ponieważ jeżeli popada, to się wszystko miesza też z gliną i kiedy popada, to ta glina wychodzi na wierzch. I jeżeli ta glina będzie utrzymywała się na wierzchu, tworzą się jakieś tam kałuże, no a pod spodem tworzy się środowisko beztlenowe, czego chcemy uniknąć, prawda? My musimy to cały czas napowietrzać, dlatego przerzucamy, napowietrzamy ten kompost, a jednocześnie karmimy kury, bo zobacz, co tu się dzieje. One po prostu idą za mną i te wszystkie dżdżownice, które tutaj się znajdują, albo inne robaki, wyjadają. Jeżeli częściej pada, no to muszę to zrobić po prostu po każdym deszczu muszę to zrobić, nie? A jeżeli nie pada, no to mogę to zrobić raz na 2-3 tygodnie. I też zależy od stopnia rozłożenia się tych zrębek, bo im bardziej jest to już przerobione, tym częściej trzeba to robić. I tu jest dużo więcej kompostu niż ja tak naprawdę potrzebuję. Ale o to właśnie chodzi w tym całym projekcie. To jest takie nasze spa dla kur. Tutaj kury się kąpią. Wsypujemy im tam piasek, ziemię okrzemkową i popiół i dzięki temu one po prostu mogą pozbyć się pasożytów. Masz tu cukinia, czy co? Cukinie i dynie. No, tutaj fajnie rosną akurat. Na samym początku, kiedy przyjechałem, no to wiedziałem, że jakby podstawową rzeczą, którą chcę tutaj robić, no to właśnie chcę produkować żyzność. Chcę, żeby ta ziemia była jak najzdrowsza i kolejnym moim planem to jest to, żeby tą żyzność móc tutaj, prawda, móc się dzielić z sąsiadami, nie? Żeby już w ogóle jak wyprodukowałem też kompost, no to jedni, drudzy sąsiedzi już z taczkami tutaj też przychodzili, no i prawda, dzieliłem się z nim, bo to jest niesamowite dobro dla mnie, jakby najcenniejsze teraz, nie? Dlatego na samym początku po prostu, kiedy tu przyjechałem, chciałem postawić kurnik, bo wiedziałem, że kury są bardzo ważne w tym procesie i dlatego zaprojektowałem go od razu po prostu pod taką kubaturę, nie? Pod taką ilość tych kur. Zastanawiałem się, jaki duży może być kurnik, na ile on może być duży, żebym cały czas mógł obsługiwać go z zewnątrz. Czyli ja docelowo wcale nie muszę wchodzić do środka na co dzień, żeby, nie wiem, na przykład zebrać jajka, nie? Wydawało mi się to takim trochę błędem projektowym, no bo po co budować kurnik tylko po to, żebym ja mógł do niego wejść, nie? Dlatego cały czas jestem w stanie, prawda, od zewnątrz nie muszę do niego wchodzić, żeby wyciągnąć na przykład kompost, albo nie muszę wchodzić do środka, żeby zebrać jajka, prawda? Czyli kompost mi wyjeżdża z tej strony i tutaj to jest tak zaprojektowane, że te drzwi są na tyle szerokie, że tutaj po prostu podjeżdżam taczką, ona sięga dotąd, grabiami jestem w stanie wszystko wyjąć. Tu mają grzędy, zresztą możesz zobaczyć sobie, jak to wygląda w środku. O. Ile jajek dziennie? O, wiesz co, teraz nam trochę nośność spadła, mamy około 20. Zrobiliśmy to na takim fundamencie palowym. Dzięki temu ten kurnik jest oderwany trochę od ziemi i jak lis, gdyby chciał się podkopać, no to ma trochę utrudnione zadanie, nie? Tutaj właśnie specjalnie po prostu jest tak oderwana, a jednocześnie pod spodem mogą się chować przed jakimiś drapieżnikami, przed jastrzębiem, albo jeżeli jest za ciepło, to mają jeszcze cień dodatkowo. No jest dużo. No jest dużo, jeszcze nie są tak do końca zadbane, bo po prostu, no mówię, cały czas to jest kolejny nasz taki wyrzut sumienia, że tutaj po prostu musimy zaraz wpaść, jeszcze je podwiązać, poobrywać i zadbać o to, ale po prostu no, to nie jest taki najbardziej palący teraz problem w tym momencie. No miałem duże perypetie z tą szklarnią, wiesz, i nie byłem w stanie jej zrobić na czas, więc miałem bardzo duży problem z sadzonkami w tym roku, bo to jest dosyć istotne, że jeżeli planujesz budować nową szklarnię, to najlepiej nie niszcz tej starej najpierw, nie? I po prostu, bo miałem taki moment, kiedy tej szklarni po prostu nie miałem. Tutaj pokazuje, że właśnie jak źle to mamy zrobione, bo to właśnie musimy jeszcze zrobić tą górę całą, no. To nie jest tak super profesjonalnie, no ale trudno tak po 2-3 latach po prostu robić to już tak na takim najwyższym poziomie. Cały czas tak gonimy z robotą, wiesz, jakby mamy trochę za dużo tych elementów, nie? Jakby porwaliśmy się nad zbyt wiele rzeczy i trochę czujemy się tak, jakbyśmy tutaj starali się uczyć żonglować zbyt dużą ilością piłeczek, nie? I co chwila któraś nam gdzieś wypadnie, co chwilę coś się dzieje i jeszcze do niedawna tak czułem, że jesteśmy w takim stanie, jakbyśmy cały czas po prostu gdzieś gasili kolejny pożar, nie? Że po prostu tu, o Boże, już tym się trzeba zająć, a tamtym już trzeba było się zająć tydzień temu, więc cały czas po prostu było takie latanie i budowanie tego po prostu, wiesz, spinanie, tylko że jakby widzę też, że po prostu dzięki temu, że mamy tyle tych różnych elementów, to po prostu one powoli budują tę synergię pomiędzy sobą, nie?
I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to zrobić tak stricte ekonomicznie na przykład, nie? Żeby w tych realiach dzisiejszych ekonomicznych się odnaleźć, to byśmy musieli po prostu skupić się na jednej rzeczy. Na przykład mieć hodowlę kur, nie? Albo mieć same warzywa, albo coś takiego jednego i to tak dociąć, tylko że gdybym chciał mieć po prostu teraz żyć z tego, że mam kury i sprzedaję te jajka i tak dalej, to musiał mieć, nie wiem, 500 000 kur, całą tą stodołę zamienić po prostu na jeden wielki kurnik, wypasać je tutaj kwaterowo i tak dalej, tylko wtedy byłbym elementem systemu, bo bym potrzebował dużo więcej paszy dla nich, wiesz. I teraz wszystkie zawieruchy na rynkach związanych z paszą, to już by mnie doprowadzały do palpitacji serca po prostu, rozumiesz? A poza tym mieszkałbym w takim dużym kurniku, nie? I pytanie, czy ja chcę po prostu mieszkać w dużym kurniku. Dlatego też to, czym się zajmujemy, staramy się dopiąć ileś tam tych systemów, ponieważ wydaje mi się, że my nie przygotowujemy się na ekonomię, która teraz jest i która trochę na naszych oczach po prostu odchodzi, tylko przygotowujemy się na nową ekonomię, która wydaje nam się, że może nadejść. Tworzę przestrzeń po to, abym wspólnie z innymi ludźmi mógł poszukiwać tej nowej formy egzystencji na tej planecie, tego nowego paradygmatu, którego nie znam, nie rozumiem, ale widzę, że on zaczyna przejawiać się w różnych aspektach i staram się wiązać te różne elementy w jedną sensowną, logiczną całość. Ja bym chciał stać się takim, nie wiem, narzędziem regeneracji tego świata, który mnie otacza. I to jest coś takiego, co mnie na maksa nakręca. Daje to kontekst mojej egzystencji. Jeżyny są, zobacz, kurde, ile tego. Trzeba się pozbierać trochę. Nie, to najbardziej w tym chyba wszystkim lubię, że po prostu idziesz i możesz jeść prosto z krzaka, jesz prosto z drzewa. To jest orety. Naprawdę luksus. To jest dla mnie po prostu kwintesencja luksusu. To nie są jedyne zapylacze, nie? Które istnieją też na naszym świecie i też my za bardzo się koncentrujemy tylko na tych pszczołach miodnych. Warto, żeby budować jakby schronienie dla innych zapylaczy też, ale fajnie mieć po prostu, nie? Strasznie też zdrowe jest coś takiego jak apiterapia, nie? Czyli terapia poprzez pszczoły. Możesz siebie albo nakuwać tymi, no i leczyć się jadem, albo możesz po prostu wdychać. Samo obcowanie po prostu z ulem jest bardzo terapeutyczne. Te ule udało mi się odkupić też od znajomego, który pozbywał się, sam je zrobił, jest stolarzem, sam robił sobie te ule, ale teraz rozrosła mu się pasieka i musi ją przewozić. Także korzysta z uli, musiał sobie kupić ule ze styropianu. Także w super cenie mi się udało 4 takie ule nabyć, także powoli będę rozbudował tą pasiekę. Na razie postaramy się dobrze przezimować tą rodzinę. Nie jestem fanem jakby tej koncepcji samowystarczalności, bo ona jest trochę taka myląca. To znaczy nie da się być samowystarczalnym. Jakby my jesteśmy częścią społeczności, społeczeństwa i raczej staramy się być sensownym uzupełnieniem całego systemu, niż oddzielać się i powiedzieć, ja teraz buduję moją samowystarczalność, a wy tam na świecie to się gońcie, nie? Tylko bardziej chodzi o to, żeby być dobrym wsparciem dla ludzi dookoła w czasach, kiedy będzie system się po prostu trochę rozchodził, nie? Będzie poszukiwał nowego balansu. I wydaje mi się, że takie miejsca, które po prostu jakby domykają cykle wewnątrz swojego gospodarstwa, wewnątrz danej struktury, no będą dużo bardziej cenne. A masz dobre relacje z sąsiadami? Muszę się przyznać, że bardzo dobre. Staram się być dobrym człowiekiem i staram się wszystkim pomagać po prostu i mi się wydaje, że to się zwraca. Jakby zaczynam spotykać coraz więcej takich ludzi. Oni też się sami przez to, że gdzieś pokazuję się z tym, co robię, no to oni zaczynają się do mnie też odzywać. Mamy tutaj spotkanie z sąsiadami z kilku różnych domów właśnie w naszej stodole, nie? Gdzie będziemy sobie przedyskutowywać ważne dla naszej społeczności sprawy. Wydaje mi się, że naturalną taką tendencją w trudniejszych czasach jest łączenie się razem, bo wtedy razem możemy dużo więcej, uzupełniamy się, nie? Ta wymiana między nami jest dużo cenniejsza. Odwiedziła grupa 50 seniorów na przykład i tutaj im opowiadaliśmy o tym, jak tutaj wszystko robimy. Tutaj O permaku. Tak, i to no, było to niezłe doznanie po prostu. Zawsze musimy to wtedy troszeczkę bardziej posprzątać, wiadomo. No bo to jest też przestrzeń, która pracuje jednocześnie, nie? Czyli w jakim środowisku najlepiej opowiadać o permakulturze, jak nie w realnie funkcjonującej przestrzeni, nie? Czyli to po prostu to jest część funkcjonującego gospodarstwa. A tutaj składujemy po prostu siano, słomę dla naszych zwierząt
na zimę jakieś zboże tam jeszcze jest, wiesz, to jest taka, mówię, no, przestrzeń pracująca. Jest taki duży problem z tą permakulturą, że ona buduje taki pewien mit, że można mało robić, mieć z tego dużo, dzielić się nadmiarem i z tego można wyżyć. I wydaje mi się, że to jest takie jedna z bardziej mylących rzeczy w tej koncepcji. To jest naprawdę dużo ciężkiej pracy, którą trzeba włożyć przez długą ilość czasu, żeby w ogóle nauczyć się tych schematów, żeby ten proces przebiegał wydajnie. A ile godzin pracy masz codziennie generalnie? Jakby trudno to tak powiedzieć, ale to tak, tych 10 godzin to tak jest, razem ze wszystkimi jakimiś rzeczami. Czasami siedzimy trochę dłużej, czasami jest trochę krócej, ale cały problem polega na tym, że tutaj nie ma weekendów, nie? To nie jest praca, to jest styl życia tak naprawdę. I no albo to się kocha, albo można to bardzo szybko znienawidzić, tak mi się wydaje. Nie można iść na wakacje. No można, ale jest jakby za dużo rzeczy trzeba poukładać dobrze, żeby to było możliwe. Także mi się od 5, tam 6 lat, no za bardzo nie udało stąd tak naprawdę ruszyć. I ja też nie mam takiej wielkiej potrzeby. Śmieję się zawsze, że po prostu dzięki temu mam dużo mniejszy ślad węglowy. Na początku najlepiej po prostu zacząć od czegoś małego i mieć jakieś inne źródło utrzymania, tak żeby móc po prostu nauczyć się tych procesów. To jest kompost kurzy, ale też od kóz, które mieszkają gdzie indziej, ale wwożę go tutaj, jakby wszystko razem kompostuję. I na razie mamy to jeszcze pod takimi plandekami, ale za chwileczkę będziemy budowali takie większe kompostowniki. Taką przestrzeń zadaszoną, taką bardziej wiatę, która będzie miała około 2 metrów na 10 metrów i tam będą poszczególne boksy, w których będziemy produkować ten kompost. Będę chciał wykorzystać ten kompost. Na razie staram się go nie zalewać wodą, żeby on był jeszcze w miarę suchy, żeby te procesy rozkładu nie następowały, ponieważ będę chciał zimą albo tam taką późniejszą jesienią wprowadzić go do szklarni. Zbudować tam takie boksy po prostu, które będą miały około 70 cm szerokości, 70 cm wysokości i 2,5 metra długości. Będą takie 3 skrzynie, nie? Razem będą miały 7,5 metra, szklarnia ma 8 na 4 metry, nie? Czyli będą na tylnej ścianie znajdowały się 3 takie boksy i w nich będę przeprowadzał właśnie proces kompostowania. One będą mi podnosiły temperaturę w szklarni, a jednocześnie nad nimi będę miał blaty i na tych blatach też będę miał uprawy, które dodatkowo będą jeszcze zakryte folią bąbelkową. Także to jest taki plan na to, żeby przedłużyć maksymalnie jakby w taki pasywny sposób, przedłużyć sezon. Także z tym będę eksperymentował tej zimy. Bo masz 38 lat, tak? Tak jest, tak jest. Powiedz mi, kim byłeś 6 lat temu, kiedy zaczęłaś ta przygoda, a kim jesteś teraz? 6 lat temu zajmowałem się jeszcze budownictwem naturalnym i więcej podróżowałem i byłem tak pozbawiony korzenia. I to miejsce dało mi po prostu takie poczucie osadzenia się. I co prawda ono było bardzo rozchwiane, bo miałem dużo też jakby niepewności, wątpliwości, bo to nie jest takie proste, nie? Dopiero teraz po tych 6 latach uzyskuję dużo większy spokój, bo to jest, to działa, ja widzę tego efekty, jestem w stanie się z tym podzielić z innymi i dopiero to buduje taką podstawę do tego, żeby móc tak wewnętrznie osiąść w tym miejscu. Kiedy właśnie zajmowałem się budownictwem naturalnym, bardzo dużo ludzi do nas przychodziło, mówiło: ej, pracuję w korporacji, naucz mnie wbijać w gwoździe, bo chcę umieć robić coś konkretnego, chcę mieć jakąś realną, faktyczną umiejętność. My zostaliśmy odcięci od świata po prostu, który zamieszkujemy. I wydaje mi się, że za pomocą właśnie permakultury, powiedzmy tak najogólniej, jesteśmy w stanie znowu wpisać się, znowu znaleźć swój kontekst dla nas jako jednostek, odnaleźć się w pewnej społeczności, ale też, aby te społeczności odnaleźć w szerszym kontekście tego świata, ponieważ ta kultura, świat człowieka oddzielił się strasznie od tej natury, powiedzmy. A wydaje mi się, że żebyśmy mogli dalej egzystować na tej planecie, te dwie koncepcje muszą się z powrotem zlać i my musimy stać się takimi ogrodnikami planety Ziemia. Wydaje mi się, że farma permakulturowa jest w stanie służyć naszemu społeczeństwu na większej ilości płaszczyzn niż tylko dostarczać pożywienia i być fajnym miejscem do odpoczynku. Można byłoby zaprosić do tej przestrzeni młodzież uzależnioną od gier komputerowych, ponieważ ta rzeczywistość, można byłoby zgamingować im proces funkcjonowania farmy, zaprosić ich tutaj, aby zbudować swego rodzaju połączenie między światem wirtualnym a światem rzeczywistym. Wprowadzić ich tutaj, zgamingować im tą rzeczywistość i pomóc im odnaleźć się w tym świecie. Nie masz dzieci, tak? Nie. A chcesz mieć rodzinę? Chciałbym.
A Tylko- nawet w tym świecie. To znaczy, wiesz co, chciałbym móc dla nich zbudować coś sensownego po prostu. I dopiero kiedy uda mi się to osiągnąć, to chciałbym móc je wprowadzić po prostu w taki, nie wiem, w taki trochę lepszy układ. I wydaje mi się, że po prostu teraz nadchodzi taki moment, kiedy trzeba będzie to wszystko po prostu sensownie poustawiać, zregenerować i być częścią jakiegoś większego procesu. Kiedyś właśnie też tak mądrze powiedział, że warto w swoim życiu występować w imieniu czegoś większego, bo wtedy to nas wzmacnia. Jakby dużo większa część społeczeństwa u nas gdzieś tam jest związana z rolnictwem. Nie? Jakby u nas to trochę inaczej wygląda na zachodzie, bo tam na zachodzie chyba około, nie wiem, mniej więcej 3% społeczeństwa zajmuje się rolnictwem. W Polsce jest to kilkanaście procent wciąż. Dlatego wydaje mi się, że dużo podatniejszy grunt jest tutaj na tego typu rozwiązania. A zawsze chcesz być rolnikiem? Do samego końca, naprawdę. Jakby, nie wiem, to są ludzie, którzy po prostu to czują, nie? I teraz mówi się o tym, to po angielsku tak się ładnie nazywa the call of the land, taki zew ziemi. I po prostu coraz więcej ludzi na całym świecie obserwuje to, po prostu czuje to i szukają tego, chcą tego doznać. Niektórzy jakby wejdą w to i jakby wnikną i wejdą na maksa, niektórzy się od tego odbiją. Jakby to też jest okej, ale po prostu jest ta tendencja i fajnie jakby struktury państwowe stworzyły takie furtki dla młodych ludzi, aby ci, którzy naprawdę chcą się tym zająć, mogli. Wydaje mi się, że taki świat jest możliwy. A jeżeli twój ojciec nadal żył teraz i mógł zobaczyć, jak to wygląda wszystko tutaj, co on powiedziałby? A mi się wydaje, że byłby naprawdę zadowolony, bo to jest w sumie tak naprawdę ja realizuję nasze wspólne marzenie. On bardzo chciał, żeby to miejsce wyglądało tak, jak teraz wygląda. Jestem święcie przekonany, że tak jest. Także mi się wydaje, że patrzy na to i jest dumny chłopak. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subscribe, żeby zobaczyć więcej takich filmów. Daniel, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania? Zapraszam na naszą stronę internetową www.pacowka.pl. Jesteśmy również na Instagramie oraz na Facebooku. Pacówka. Polecam. Super, dzięki Daniel. Dzięki również. Do zobaczenia.